Kamienne okruchy zawieszone w przestrzeni kosmicznej. Tysiące skalistych brył, w których może być zapisana historia całego Układu Słonecznego. Planetoidy to najliczniejsze obiekty krążące wokół Słońca. W tym programie pokażemy, co takiego wiemy na temat tych kosmicznych skał i co mogą nam one powiedzieć o naszej przeszłości. Zapraszamy na Astronarium. Planetoidy to nazwa, która oznacza tyle, co podobne do planet. Historia odkrycia tych ciał jest zresztą związana z poszukiwaniem brakującej planety. Wszystko zaczęło się od tak zwanej reguły Titiusa-Bodego. Była to hipoteza, według której odległości planet od Słońca miały spełniać pewne proste, arytmetyczne prawo. Podstawiając kolejne podwajające się wartości do wzoru, otrzymalibyśmy odległość w jednostkach astronomicznych. W połowie XVIII wieku działało to znakomicie dla wszystkich 6 znanych wówczas planet. Był jednak jeden problem. Zgodnie z regułą Titiusa-Bodego pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza powinno znajdować się coś jeszcze. Zakładano, że jest to jakaś nieznana planeta i zaczęto jej poszukiwania. W ten sposób udało się odkryć Ceres, największy obiekt pasa planetoid. Szybko okazało się jednak, że jest ich tam znacznie więcej. Choć sama reguła Titiusa-Bodego nie została ostatecznie potwierdzona, to właśnie ona naprowadziła astronomów na miejsce, gdzie znaleziono pierwsze planetoidy. Dziś w samym tylko pasie między Marsem i Jowiszem znamy ich ponad 700 000. Fragmenty niektórych możemy też znaleźć na Ziemi w postaci meteorytów. Trzeba jednak przyznać, że na pierwszy rzut oka nie wyglądają one zbyt imponująco. Czy takie fragmenty kosmicznych skał mogą nam w ogóle powiedzieć coś ciekawego na temat Układu Słonecznego? Przekonajmy się, co takiego interesuje astronomów w planetoidach. Z pytaniami na temat planetoid udajemy się do obserwatorium w Borówcu niedaleko Poznania. Swoje badania prowadzą tu m.in. astronomowie z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Specjalizują się oni w badaniu małych ciał Układu Słonecznego. Profesor Tadeusz Michałowski zajmuje się planetoidami od ponad 30 lat. Jedną z nich nazwano nawet jego imieniem. Jak podkreśla, choć o istnieniu tych ciał wiemy od ponad 2 stuleci, minęło wiele czasu, nim zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak bardzo są one liczne. 1 stycznia 1801 roku Giuseppe Piazzi na Sycylii, sporządzając mapę nieba pewnego fragmentu, zauważył tam dodatkowy obiekt, którego nie był znany wcześniej. I ten obiekt dodatkowo się poruszał. Jak się okazało, następnej nocy już był w innym miejscu. To ciało otrzymało nazwę Ceres, bo to była starożytna bogini, opiekunka rolnictwa i Sycylii właśnie. Potem okazało się, że w następnym roku odkryto kolejne ciała, potem kolejne i w 1807 odkryto 4, to jest Vesta, druga pod względem wielkości, ona ma ponad 500 km średnicy. Kolejne ciało odkryto w 1845 roku i to już jakby proces lawinowy się zaczął. 100 obiektów osiągnięto, tak w cudzysłowie, w latach 60. XIX wieku. Pierwsze 1000 to było gdzieś lata 20. już XX wieku. 10 000 to były lata 90. XX wieku, ale już w 2000, około 2000 znaleźliśmy 20 000. W tej chwili mamy, znanych jest około 750 000 obiektów, czyli od
powiedzmy początku XX wieku, gdzie znano tam w latach 20. 1000, przez te 100 lat osiągnęliśmy 750 000. Wiemy już o setkach tysięcy takich obiektów, ale ile w ogóle może ich tam być? Czy jesteśmy to w ogóle w stanie szacować? No tutaj oczywiście te, o których mówimy, to większość to ma średnicę około kilometra i większe, bo po prostu przy tych odległościach trudno zauważyć mniejsze, ale one tam są. I to może osiągać, całkowita liczba może być 2 miliony albo i więcej. W jaki sposób dzisiaj odkrywa się i bada się te obiekty? Jest kilka specjalnie dedykowanych teleskopów do odkrywania i tu główną cechą jest to, że te obiekty się poruszają. Oczywiście początkowo to się robiło ręcznie, w cudzysłowie trzeba było przeglądać klisze, na których były fragmenty nieba sfotografowane i można było zauważyć, że jakiś tam obiekt się przesuwa i to było podejrzenie, że to jest planetoid. W tej chwili dzięki technikom cyfrowym i mocą obliczeniowym komputerów jest to robione automatycznie. Po prostu są specjalne programy, które potrafią na cyfrowych obrazach nieba zauważyć obiekty, które się poruszają i wyznaczyć ich orbitę i wtedy od razu widać, z czym mamy do czynienia. To, co my w tej chwili robimy w Poznaniu, dotyczy badań własności fizycznych tych obiektów, bo pod koniec XIX wieku zauważono, że jasności tych obiektów ulegają zmianie i to jest związane z rotacją bardzo nieregularnych, jeżeli chodzi o kształt ciał, na przykład wydłużonych, coś w kształcie cygara czy ziemniaka, na pewno nie sferyczne i dzięki temu możemy wyznaczyć, jak szybko, z jakim okresem one się obracają wokół własnej osi. Ten teleskop także jest wykorzystywany w takich obserwacjach? Tym teleskopem od połowy lat 90. obserwujemy planetoidy i tu właśnie po to, że obserwujemy tę zmianę jasności, dzięki któremu mamy informację na temat okresu rotacji, ale później wykorzystując te, jak mówimy, krzywe zmian jasności, możemy określić dodatkowe parametry, na przykład jak jest zorientowana oś rotacji planetoidy w przestrzeni i wtedy możemy zobaczyć, jaki jest rozkład tych orientacji osi dla całej populacji planetoid, co jest bardzo istotne, żeby odtworzyć ewolucję Układu Słonecznego. Zdecydowana większość z ponad 700 000 odkrytych dotąd planetoid znajduje się w pasie między orbitami Marsa i Jowisza. Nie jest to jednak jedyne miejsce w Układzie Słonecznym, gdzie znajdziemy takie obiekty. O rodzinach i rodzajach planetoid opowie profesor Agnieszka Kryszczyńska, dyrektor Poznańskiego Obserwatorium. Większość planetoid, główna ich część, krąży pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, ale również obserwujemy planetoidy takie, które zbliżają się w pobliże Ziemi oraz takie obiekty, które znajdują się za orbitą Jowisza, a nawet Neptuna, czy należą do obiektów podobnych do Plutona. Te obiekty na rubieżach Układu Słonecznego mają troszeczkę inną budowę niż planetoidy z głównego pasa. Przede wszystkim są one chłodniejsze i zawierają większą ilość wody, dwutlenku węgla, czyli są to ciała bardziej lodowe i lodowo-skalne, a planetoidy z pasa głównego są raczej obiektami skalnymi z domieszkami węgla, metali, także troszeczkę inna budowa tych ciał jest. No i pochodzenie ich też musi być inne. One musiały powstać w innej części, w innej odległości od Słońca. Większość planetoid, które obserwujemy w głównym pasie, to są obiekty, które prawdopodobnie są takimi pozostałościami z okresu formowania się Układu Słonecznego. To są takie klocki, z których mogą być zbudowane planety typu ziemskiego. Dlaczego akurat w tym obszarze pomiędzy Marsem i Jowiszem nie powstała planeta, to też jest dobre pytanie i jest to zagadka. Prawdopodobnie oddziaływanie grawitacyjne Jowisza nie pozwoliło na uformowanie się w tym obszarze dużego obiektu, natomiast w tym pasie mamy wiele drobnych ciał, które nie posklejały się w jeden duży obiekt. Mamy jeden jedynie większy, to Ceres, którą dzisiaj nazywamy ją planetą karłowatą zresztą. Prawda? Tak, największy obiekt to Ceres, która ma około 1000 km średnicy. Kolejne mają już o połowę mniej od Ceres. Natomiast w tym obszarze jest wiele obiektów, które mają rozmiary kilkaset, kilkadziesiąt kilometrów, ale jest też drobiazg. I ten drobiazg powstał w czasie ewolucji Układu Słonecznego, w tak zwanej ewolucji zderzeniowej.
Gdy spojrzymy sobie na zdjęcia zrobione przez sondy kosmiczne, to widać, że powierzchnie drobnych ciał w Układzie Słonecznym są mocno pokraterowane. Czyli widać, że taka ewolucja zderzeniowa bardzo intensywnie następowała, zwłaszcza we wczesnych fazach istnienia Układu Słonecznego. I z tych takich, powiedzmy, zderzeń pomiędzy pierwotnymi obiektami mogły powstać na przykład rodziny planetoid, czyli obiekty o podobnych orbitach. Jeżeli zatem planetoidy to materiał pozostały gdzieś z etapu powstawania Układu Słonecznego, to w takim razie badając je zgłębiamy właśnie historię naszego Układu Planetarnego. Dokładnie, zgłębiamy historię i zgłębiamy też czynniki, jakie panowały w mgławicy protoplanetarnej we wczesnej fazie istnienia Układu Słonecznego oraz badamy te elementy, które wchodziły w skład takiej mgławicy. Także w planetoidach możemy znaleźć najstarsze i tak nawet nieprzetworzone elementy, z których składała się mgławica protoplanetarna okresu formowania się Układu Słonecznego. Aby planetoidy mogły powiedzieć coś więcej o naszej historii, trzeba się bliżej przyjrzeć ich budowie. Okazuje się jednak, że to znacznie trudniejsze zadanie. Tylko nieliczne z planetoid mogliśmy bowiem zobaczyć z bliska, na zdjęciach wykonanych przez sondy kosmiczne, takich jak obrazy Westy, uchwycone przez sondę Dawn. Do każdej z tysięcy planetoid nie da się jednak wysłać kosmicznej sondy. Astronomowie muszą się zatem uciekać do innych sposobów. W podziemiach Poznańskiego Obserwatorium znajdziemy komputery, które potrafią odtworzyć kształt planetoid. Jedyne, czego potrzeba do stworzenia wirtualnego modelu, to pomiar jasności. Dr Przemysław Bartczak kieruje grupą naukowców, którzy zajmują się komputerowym modelowaniem planetoid. Opracowali przy tym własną metodę, pozwalającą na niezwykle precyzyjne odtworzenie wyglądu planetoidy w wirtualnej rzeczywistości. Trzeba zaobserwować światło z planetoidy w różnych latach, kiedy orientacja tej planetoidy w stosunku do Ziemi się zmienia. I wtedy, mając takie informacje z różnych geometrii, jesteśmy w stanie wymodelować kształt planetoidy. Czyli obserwujemy planetoidę, kiedy ona okrąża Słońce, no i możemy ją obserwować z różnych stron, czy obserwować światło, które dociera do nas odbite od niej, od różnych jej fragmentów. Tak jest, rejestrujemy światło w różnych fragmentów i w różnych orientacjach względem Ziemi. Po zebraniu odpowiedniej ilości obserwacji jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje na temat kształtu planetoidy. Nasza metoda polega na wykorzystaniu algorytmów genetycznych i algorytmów grafiki komputerowej. Powiązanie tych dwóch metod sprawia, że jesteśmy w stanie przeprowadzić ewolucję kształtu planetoidy od sfery do kształtu, który najbardziej pasuje do obserwacji wykonanych z powierzchni Ziemi. Wykorzystujemy model podstawowy, na początku sferę, w której losowo zmieniamy kształt, następnie sprawdzamy, który z tych kształtów najlepiej pasuje do obserwacji i ten kształt staje się zarodkiem nowego pokolenia, które znowu podlega mutacji i w ten sposób jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie. Czyli, jeżeli dobrze rozumiem, bierzemy kulę, zmieniamy trochę jej kształt, z której strony i patrzymy, jak odbiłoby się światło od niej, tak jest, gdyby na nią padało i sprawdzamy, czy to się zgadza z obserwacjami, które wykonaliśmy jakiejś planetoidy, którą próbujemy odtworzyć. Dokładnie, a ponieważ ewolucja jest procesem dość długotrwałym, to potrzebujemy dużo obliczeń, żeby wykorzystując wiele takich pętli z obliczeniami, dojść do ostatecznego rezultatu. Wykorzystujemy typowe formaty grafiki komputerowej, tworzymy scenę, w którym w środku jest Słońce, ustawiamy Ziemię w odpowiednim miejscu, ustawiamy planetoidę na orbicie w odpowiednim miejscu i ją fotografujemy. Zliczamy ilość światła, która dotarła do Ziemi i taki proces powtarzamy dla każdej daty obserwacji. I w tym momencie tworzymy sztuczne obserwacje, z sztuczną krzywą jasności, jakie by miało ciało, gdyby miało dany kształt. Porównujemy ją z obserwacjami i staramy się zmieniać kształt tak, żeby jak najlepiej pasował do obserwacji. Czyli dosłownie budujecie wirtualną rzeczywistość, w której prowadzicie obserwacje, no i sprawdzacie, czy one się zgadzają z tymi, które faktycznie możemy wykonać na Ziemi. Tak jest, mamy tutaj taki mały, syntetyczny układ planetarny.
Do czego potrzebne są tak naprawdę takie symulacje? Czego my się możemy dowiedzieć dzięki temu, że odtworzymy, jaki kształt ma planetoida? Kształt jest bardzo ważny w badaniach, ponieważ dzięki znajomości masy planetoidy i kształtu jesteśmy w stanie wyznaczyć gęstość. Jeżeli znamy gęstość planetoidy, wiemy, z jakiej materii jest zbudowana i wtedy możemy stwierdzić, jaka część materii procentowo ma udział w budowie Układu Słonecznego. Są planetoidy, które są zbudowane z gruzów, z takich malutkich części, a są monolity skalne, które podróżują. Dopóki nie znamy kształtu i nie znamy ich masy, nie jesteśmy w stanie tego wyznaczyć. Modelujemy tutaj również planetoidy podwójne, w którym wyznaczenie gęstości jest dużo łatwiejsze, ale dokładność wyznaczenia tej gęstości właśnie zależy od kształtu i od innych parametrów takiego układu. W modelowaniu komputerowym wykorzystuje się nie tylko zmiany jasności wywołane obrotem ciała wokół własnej osi. Obserwacje w różnych położeniach względem Ziemi pozwalają zajrzeć także na bieguny, tworząc dokładny obraz całej planetoidy. To podstawowa metoda pozwalająca odtworzyć budowę tych ciał. Na niektóre z planetoid udało się jednak spojrzeć także bardziej bezpośrednio. Naukowcy, korzystający z teleskopów VLT należących do Europejskiego Obserwatorium Południowego, uzyskali najdokładniejsze zdjęcia planetoid, jakie udało się wykonać z Ziemi. Dzięki tzw. optyce adaptacyjnej udało się niemal całkowicie wyeliminować zniekształcenia powodowane przez ziemską atmosferę. Pozwoliło to na uzyskanie obrazów lepszych nawet od zdjęć z teleskopu Hubble'a. Takie obserwacje są jednak możliwe tylko w przypadku stosunkowo dużych obiektów. Mniejsze planetoidy, nawet dla najpotężniejszych teleskopów, pozostają jedynie punktem przemieszczającym się na tle gwiazd. O ich budowie możemy się dowiedzieć tylko dzięki symulacjom komputerowym. Aby te były możliwe, potrzeba bardzo wielu obserwacji. Jak się okazuje, teraz w ich zbieraniu może pomóc każdy. Oto Gaia, satelita Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ten kosmiczny teleskop zaprojektowano z myślą o wykonaniu najdokładniejszej w dziejach mapy Drogi Mlecznej. W tym celu Gaia skanuje niebo, mierząc odległości do poszczególnych gwiazd. Zebrane w ten sposób dane można jednak wykorzystać także inaczej. Gaia przegląda bowiem całe niebo, obserwując nie tylko gwiazdy. W polu widzenia satelity przechodzą różne obiekty. Wśród nich są także planetoidy. Gaia może dostrzec setki tysięcy tych ciał, ale co najciekawsze, w jej badaniach może pomóc każdy, kto posiada w domu teleskop. Dr Tony Santana-Ross to jeden z twórców tzw. platformy Gaia Gosa. Jest to internetowy serwis, który pozwala wziąć udział w badaniach planetoid. Wystarczy zrobić zdjęcie nieba z planetoidą, a serwis sam je przetworzy i uzyska kolejny punkt na krzywej blasku. Okazuje się, że nawet obserwacje wykonane prostym teleskopem mogą w ten sposób uzupełnić dane, jakich dostarcza znajdujący się w kosmosie teleskop Gaia. Oczekujemy, że będziemy dostać ponad 300 000 planetoid, będą obserwowane i dzięki temu to będziemy w stanie tworzyć modelowanie, czy będziemy robić dalsze badanie używając stopomiarów. Ale czasami jest tak, że te pomiary nam nie są do końca wystarczy, czy nam brakują pewne informacje, które możemy dodatkowo uzupełnić, obserwując właśnie naziemnie. Czyli używając teleskopy, które mogą być nawet zwykłe teleskopy małe, które miłośnicy mają w domu, czy mają w własnym obserwatorium. Oni nam dostarczą obserwacje, używając tą stronę. My analizujemy te wszystkie dane, które dostajemy od nich, a potem publikujemy czy udostępniamy wyniki. Ta strona też ich pomaga planowanie obserwacji. To jest tak, że oni podają, jaki oni mają sprzęt, jaki mają teleskop, gdzie on się znajduje i dzięki temu strona internetowa przygotowuje taki plan obserwacyjny, który oni tylko muszą sprawdzić, jaki obiekt jest widoczny i obserwować, nic więcej. Chodzi o to, żeby modelować te planetoidy, żeby ich badać, ich parametry fizyczne. Misja Gaia właśnie będzie mierzyć masę największych planetoid
I jeśli dostajemy model 3D, czyli robimy taki model kształtu planetoid, to będziemy w stanie potem łączyć jedną i drugą informację, będziemy w stanie dostać ich objętość i dzięki temu potem dostajemy ich gęstość. Takie informacje nam są potrzebne potem do badania na przykład układ słoneczny, czyli nawet inne układy planetarne, które znajdują się w innych gwiazdach. Dzięki projektowi Gaia Gossa każdy może wykonać obserwacje, które będą służyć badaniu planetoid. Niedawno przekonaliśmy się zaś, jak niezwykłych odkryć potrafi to dostarczyć. 19 października 2017 roku z obserwatorium na Hawajach zauważono obiekt, który wywołał prawdziwą sensację na całym świecie. Poruszał się po silnie hiperbolicznej orbicie, jak jeszcze żaden wcześniej. Oznaczało to, że musiał przylecieć spoza Układu Słonecznego. Początkowo sądzono, że może to być kometa. Nie dało się jednak zauważyć charakterystycznego warkocza. Stało się zatem jasne, że mamy do czynienia z pierwszą pozasłoneczną planetoidą. Szybko powstały przybliżone wizje tego przybysza z głębokiego kosmosu. Bardzo duże zmiany jasności pokazały, że obiekt musi być mocno wydłużony. Oszacowano, że jego długość jest około 10 razy większa niż szerokość. Wśród astronomów rozgorzała zaś gorąca dyskusja, skąd wziął się ten nieoczekiwany gość. Czy takich pozasłonecznych planetoid jest więcej? A jeśli tak, to dlaczego dotąd nie udawało nam się ich dostrzec? Tym samym okazało się też, że choć znamy już setki tysięcy planetoid, nadal mogą nam one przynieść ogromne niespodzianki, a ich badania ujawnić jeszcze niejedną informację na temat budowy i ewolucji Układu Słonecznego. Obiekt spoza Układu Słonecznego stał się bez wątpienia najsłynniejszą planetoidą ostatnich lat. W tym miejscu chciałem się jednak jeszcze czymś pochwalić, bo właśnie zamówienie o takich ważnych astronomicznych odkryciach otrzymaliśmy taką oto statuetkę. Jest to trofeum za zdobycie tytułu Popularyzator Nauki. To konkurs dla osób zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o naukowych odkryciach. Otrzymać tak prestiżowe wyróżnienie to ogromny zaszczyt, ale i motywacja do tego, by mówić o kolejnych kosmicznych tajemnicach. Dlatego z ogromną przyjemnością dziękuję za uwagę w dniu dzisiejszym i zapewniam, że spotkamy się w kolejnych odcinkach Astronarium. Do zobaczenia.